Nie ma tak jak zapisiały Stargard. Co by nie było, kocham to miasteczko. Kocham i tyle. I poszli. Poszli na naszą pierwszą tak naprawdę w tym roku przejażdżkę pełną gębą. Cześć wszystkim, witajcie moi drodzy w 2019 roku. Moja pierwsza przejażdżka, wstyd się przyznać. Jakoś, że tak powiem, wcześniej i to czas nie pozwalał, i pogoda nie pozwalała. Zaraz będzie, że wymówki, no bo pasja, no bo to, tamto, siamto, co to za motocyklista i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, no. Zrobię wam kiedyś osobny odcinek o tym, dlaczego nie lubię jeździć w deszczu, bo być może warto byłoby, że tak powiem, odnieść się do tego zagadnienia. Dzisiaj niedziela, przestawiamy czas z zimowego na motocyklowy. Nie jest za ciepło, dlatego tylko kilka kółek, że tak powiem, po mieście, aby się przewietrzyć, przypomnieć sobie, jak to jest. Chodźmy. No tak, idźcie sobie, idźcie grzecznie, no. Będziecie na moje emerytury pracować. Trzeba dbać o was. No co? Widać na drogach jeszcze sporo syfu. Trochę jakichś suchych liści, pełno jakiegoś kurzu. Zwłaszcza na środku, poza miastem pewnie dużo więcej tego syfu. Szczególnie tam gdzieś w pobliżu jakichś pól, gdzie rolnicy wytoczyli swoje wynalazki i trochę nanieśli błota w jedną, w drugą stronę. Potem się zacznie kampania buraczana, to oprócz syfu na drodze będą buraki leżały. Wszędzie jakiś olej. Makabra. No i tak, faktycznie część z was miała rację, dopominała się od pewnego czasu filmu. Długo niczego nie nagrywałem. Zima to zdecydowanie czas stagnacji dla naszego gatunku. Nie za wiele było co robić. Dobra, zima. Może 2 dni tylko śniegu żeśmy mieli, że tak powiem, tutaj na Pomorzu. Niespecjalnie jakoś nas zasypało, także no mówię, ni to zima, ni to jesień, ale mokro, zimno, wiecznie. Także zdecydowanie nie motocyklowo. O matko, jak mi tego brakowało! Dobra. Starczy na chwilę. Na chwilę. W każdym razie tak. Przygotowałem dla was film. Wydaje mi się, że fajny. Byłby ciekawy. Zwłaszcza gdyby faktycznie się ukazał zgodnie z planem. Zimowy. Dużo w nim odniesień do zimy. Trochę do zakupów i tak dalej. Także no mówię, byłby zdecydowanie na czasie. Ale słowo klucz. Byłby. W trakcie, kiedy go produkowałem, padł mi mój komputer do montażu. No, po części z mojej winy, bo nie był odpowiednio zabezpieczony. No i, że tak powiem, przez prawie 4 tygodnie go nie miałem. To też jak było kilka ładnych dni teraz w marcu. No nie ukrywam, że nie bardzo miałem ochotę wychodzić, jeździć, kiedy też się, mówię, spodziewałem jakiegoś wysokiego rachunku, aby pokryć te koszty przywrócenia blaszaka do życia. Udało się, komputer wrócił, także będą się teraz pojawiały filmy. Mam nadzieję, że jak najczęściej. Nie ukrywam, że bardzo mi tego brakowało. Co do tego filmu, który się nie ukazał, miał on być taki bardziej w animowanym stylu, no bo wiecie, no niby skąd wziąć materiał, żeby pójść, pojeździć się, przejechać i w trakcie przejażdżki, zwłaszcza zimą, no mówię, kiedy jest lodowato na zewnątrz, żeby coś sensownego nagrać, zwłaszcza kiedy się, no mówię, nie ma jakiegoś scenariusza, skryptu, no to jest trochę ciężko.
O, widzę, że ludzie się śmiesznie na mnie patrzą, że jadę i macham do kamery ręką. O, tak bywa. A jak mówiłem, syfu na drodze co niemiara, trzeba uważać jak cholera. Także ci, co oglądają, miejcie to na uwadze, jak tam gdzieś pójdziecie trochę ognia na tłoki zarzucić i wam się przypomni w szczycie zakrętu, że o kurde, nie jechałem tędy, nie znam przecież tej drogi, nie wiem co to się wydarzyło przez ostatnie pół roku. O, masz! Super, wszystko było. Przejście dla pieszych, podwójna ciągła, teren zabudowany. Co prawda 70 jest ograniczenie, ale wszystko. Jeszcze blacha niemiecka. Srał go pies. Nie mnie go oceniasz, też błędy robię i też głupotę popełniam. Słuchajcie, śmieszna sprawa. Wczoraj wyszedłem się przejechać, żeby nagrać film. Strasznie się paliłem, pogoda była genialna. Było chyba, nie wiem, z 5 albo 7 nawet stopni więcej niż jest dzisiaj. W sumie nie wiem ile jest teraz, jak wychodziłem, nie rzuciłem okiem. Jak wrócę, to zrobię wam zdjęcie, no z poprawką, że termometr jest na oknie, no to też trzeba tam będzie gdzieś, no mówię, odjąć jakieś 2-3 stopnie i też ciekawe, czy będzie w słońcu skąpany, czy nie, czy w cieniu. Generalnie mamy chyba tutaj dzisiaj około 12, może 13 Celsjusza. No odczuwalna jest zdecydowanie niższa, mówię, jestem jakieś 20 km w sumie od domu i zaczynam szczękać zębami. Pomimo, że mam na sobie kombiaka skórzanego, termoaktywną bieliznę, koszulkę i jeszcze bluzę dresową, jakąś bawełnianą, Fruit of the Loom na sobie. Nie jest za ciepło. No i co? Wyszedłem, ubrałem się, spociłem się, kurde, jak mysz w połogu, jak jakiś świniak. Uzbroiłem kamery, uzbroiłem rekorder dźwięku, co by narracja była nagrana. No i wyprowadziłem motocykl z garażu, postawiłem go ładnie, rękawice zapiąłem, tak, zsynchronizowałem mikrofony, odpalam i kurde, nie odpaliło. No nie odpaliło, kurde, motocykla ja nie zimuję, bo garaż co prawda nie jest ogrzewany, ale jest w bryle domu i poniżej 12 stopni temperatura w nim nie spada, nawet jak jest mróz na zewnątrz. 2 tygodnie temu go odpalałem, no tam ledwo zakręcił, ale no mówię, zakręcił, jakieś drobne kółko po osiedlu zrobiłem, żeby sobie po prostu pojeździł i popracował. No ale wczoraj, no mówię. No i niby wstyd się przyznać i po co ja wam to w ogóle opowiadam i tak dalej, z siebie tutaj, no mówię, kretyna robię, nie, no przecież, no co będę oszukiwał, no kurde, rozumu wszystkich nie pozjadałem. Jestem człowiekiem, robię błędy, robię głupoty, mózg mi też ujmuje w niektórych momentach. No co, no zdarza się, no, zdarza się. Masakra. Tak wąsko. O, mówię, kurde, nie to, że nie lubię rowerzystów, ale o, masakra, te drogi są wszystkie tak wąskie, że no to jest jednak olbrzymi kłopot. A jeszcze to lobby jest jakieś takie duże, jest takie pchanie, forsowanie, kurde, żeby ci rowerzyści mieli tylko jeszcze więcej praw. Jakieś śluzy im porobili w mieście, nie widać skąd oni kurde wypadają, ale ścieżka przecina no, naturalny tor, że tak powiem, ruchu samochodów. I ty kurde musisz mu ustąpić, nie? Musisz. Bo faktycznie jak jedziesz i przyjeżdżasz przez tory kolejowe, to pociąg ci musi ustąpić, bo nie wiem, jest reguła prawej ręki albo po cokolwiek, bo ty jesteś na długiej, a on nie, nie? I tak samo tutaj, nie? Rower, który nie ma najmniejszych szans w starciu, dostaje dużo praw, których potem egzekwuje do licha, bo mi się należy, ja mam prawo, masz na mnie uważać, nie? Co z tego, że cię ktoś p***ł, że straciłeś kurna oko, ręka ci odpadła, mózg gdzieś na ścianie wylądował, kapcie ci spadły, ledwo cię poskładali z powrotem i do żywych wróciłeś, ale ty miałeś prawo, że się egzekwował, nie? No głupota, no. Może skoro tak jeździmy i to jest pierwszy, że tak powiem, odcinek w tym sezonie 2019 roku, no tak mówię pokrótce o planach jakie są. Za wiele zdradzać nie chcę, poza tym, że chciałbym po prostu więcej jeździć. Poprzedni rok to bardziej
wyglądało, że to było takie ćwiczebne wszystko i jak mi się będzie, mówię, do kamery gadało i potem montowanie tego obrazu, synchronizacja, jak to wszystko brzmi, czy jestem zadowolony, jakaś tam edycja po części, to wszystko duże inwestycje, no przecież komputer do montażu zakupiony, same kamery, Tascam, którym mogę narrację nagrywać, także no trochę tego było w tym sezonie. No nie wiem, zobaczymy. Powiem inaczej, planów jest sporo i to jest dobrze, bo część pewnie zostanie zrealizowana, część nie, ale grunt to, żeby się nie wypłukać z tematów, z pomysłów, z czegoś tam, nie? Także ja zostawię ich tutaj. Fajny taki duży turystyk. No zdecydowanie jest to sprzęt, który chciałbym mieć w garażu, po to, że jakbym się chciał gdzieś przejechać dalej, by odwiedzić szefowo, mimo to Voyagerów, to byłoby w sam raz jak znalazł. Zagrzaliśmy się troszkę. I tak, moi drodzy, będziemy pomału kończyć na dzisiaj. Ja bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować. Wszystkim. Chciałbym bardzo podziękować Bartusiowi, Kamilkowi, Pawłowi, jednemu i drugiemu za wasze wsparcie, za to, że do mnie piszecie, że się wypytujecie, że was interesuje, że was obchodzę. A Paskudzie drogiemu też bardzo serdecznie życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki wielkie, brachu, że jesteś, że pamiętasz. Kochani, dziękuję wszystkim osobom, które zostały przez ten nasz sezon, mówię, ogórkowy, martwy, kiedy nic się nie działo. Dziękuję wam za waszą cierpliwość, za to, że jesteście ze mną, że się pytacie o więcej. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Bardzo fajnie mi się, że tak powiem, wraca, otwiera dla mnie ten sezon, żeby to nie brzmiało jakoś głupio, że mój wypad, że tak powiem, to jest oficjalne otwarcie sezonu wszystkich motocyklistów, bo broń Boże, nie chciałbym za kogoś takiego uchodzić. Dziękuję Motovoyagerom, wszystkim, każdemu jednemu z was z osobna i szefowej. Kaśka, jesteś świetna, dzięki wielkie. Też za twoje wsparcie, za sympatyczne różne rozmowy, za podsyłanie różnych fajnych memów. Ludzie, jesteście niesamowici. Bardzo, bardzo, no mówię, miło mi z tego powodu. Cieszę się, że mam tak fajnych widzów, dla których mogę, że tak powiem, dalej w jakiś sposób się dzielić tym, co wiem, tym, co umiem, albo moimi spostrzeżeniami. No cóż, no szczerze, bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, i tym akcentem kończymy na dzisiaj. Ja odpalam sprzęta. No i co, zabieram się do domu. A wy, moi drodzy, tam gdzie możecie, to korzystajcie, no bo pogoda zaczyna być coraz fajniejsza. Nie jest najcieplej, ale myślę, że na tyle ciepło, że się chce z tego domu ruszyć i przewietrzyć trochę skóry. To co? Wszystkiego dobrego. Bywajcie. Na razie, hej.